Czytam i działam. Lekcje z książki, które wprowadzisz w życie. Wyobraź sobie poniedziałkowy poranek. Kawa stygnie, skrzynka mailowa pęka w szwach. Telefon wibruje jak szalony. Masz listę zadań, która wygląda jak plan bitwy i z każdym kolejnym punktem czujesz, że zamiast posuwać się naprzód, tylko tkwisz w miejscu. Znasz to? Ja tak. W pewnym momencie miałam poczucie, że żyję w wiecznym trybie zaraz. Zaraz odpiszę, zaraz skończę, zaraz odpocznę, ale to zaraz nigdy nie przychodziło. Każdy dzień kończyłam zmęczona, a mimo to z myślą, że nie zrobiłam wystarczająco, aż w końcu trafiłam na zasadę, która zmieniła moje podejście do pracy, relacji i życia. Zasadę 80/20, czyli tę prostą, ale rewolucyjną myśl, że 20% działań przynosi 80% rezultatów, a reszta to hałas, który nas odciąga. W tym odcinku odkryjesz, jak znaleźć swoje 20%. Zrozumiesz, dlaczego produktywność nie polega na robieniu więcej, tylko na robieniu rzeczy właściwych. Pokażę Ci też, jak zasada 80/20 działa nie tylko w biznesie, ale też w relacjach, nauce, finansach i codziennych decyzjach. Podzielę się moimi własnymi przykładami, bo dopiero gdy zobaczysz tę zasadę w praktyce, zaczynasz naprawdę rozumieć, jak ogromny spokój może dać zrobienie mniej. Część pierwsza. Iluzja zajętości. Znasz to uczucie, kiedy cały dzień robisz coś, a wieczorem masz wrażenie, że nie zrobiłeś nic? Ja przez długi czas żyłam właśnie tak. Lista zadań pełna, powiadomienia czerwone, kalendarz przeładowany. Kiedy zaczęłam przyglądać się temu z dystansem, zauważyłam, że większość mojej energii idzie na drobiazgi, poprawki, które niczego nie zmieniały, maile, które mogły poczekać, spotkania, które równie dobrze mogły być mailem. To było 80% mojej pracy, zajętej, ale nieproduktywnej. Zaczęłam więc test. Codziennie wieczorem zapisywałam, które 2 rzeczy dzisiejszego dnia naprawdę coś przesunęły do przodu. Po tygodniu miałam jasność. To właśnie te działania dawały 80% efektów. Resztę mogłam uprościć, zlecić albo po prostu odpuścić. I wiesz, co się stało? Zaczęłam mieć więcej czasu, a efekty lepsze niż wcześniej. Część druga. Magia 80/20 w codzienności. Ta zasada działa dosłownie wszędzie. Kiedyś, ucząc się języka, spędzałam godziny na słownictwie, którego nigdy nie używałam. Dopiero potem dowiedziałam się, że 20% słów tworzy 80% rozmów. Skupiłam się więc tylko na tym i nagle zaczęłam mówić płynnie, zamiast uczyć się wszystkiego. W pracy to samo. Zauważyłam, że 2 współprace przynoszą mi 80% przychodów i satysfakcji. Reszta masa stresu i niewielki zwrot. Zrezygnowałam z części zleceń. Z początku czułam lęk, ale wkrótce zyskałam przestrzeń, by rozwijać te 2 naprawdę dobre kierunki. Nawet w zdrowiu 80/20 działa. Nie trzeba biegać codziennie ani liczyć każdego grama. Dla mnie wystarczyło wprowadzić 3 proste nawyki. Regularny sen, więcej wody i krótkie spacery po pracy. To 20% wysiłku, które dało 80% efektów. Lepsze samopoczucie, więcej energii, spokojniejszy sen. Jeśli te treści są dla Ciebie pomocne, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Część trzecia. Jak znaleźć swoje 20%? Zasada 80/20 to nie magia. To umiejętność patrzenia na swoje życie z lotu ptaka. Zrób prosty eksperyment. Weź kartkę i wypisz wszystko, czym zajmujesz się w ciągu tygodnia. Zawodowo i prywatnie, a potem zadaj sobie pytanie, które z tych rzeczy naprawdę przynoszą efekty, nie te, które wyglądają na ważne, nie te, które inni od Ciebie oczekują, te, które realnie coś zmieniają. W moim życiu takim 20% okazało się nagrywanie i tworzenie treści, które rozwijają innych, codzienne czytanie lub słuchanie książek, rozmowy z osobami, które naprawdę mnie inspirują. Reszta to był chaos, który zajmował czas, ale nie dawał zwrotu. Gdy zaczęłam go odcinać, poczułam coś, czego dawno nie czułam. Spokój i skupienie. Część czwarta. Mniej, ale lepiej. To zdanie zmieniło sposób, w jaki planuję każdy dzień. Zamiast listy 15 zadań zapisuję 3. Jedno główne, jedno wspierające i jedno drobne. Reszta może poczekać, bo tak naprawdę większość sukcesów to wynik 3 rzeczy. Koncentracji, konsekwencji i odwagi, by powiedzieć nie. Zaczęłam zauważać, że kiedy robię mniej, robię też lepiej. Nie spieszę się,
nie poprawiam w panice, nie czuję się wypalona. To jak z gotowaniem. Możesz mieć 20 przypraw, ale wystarczą 2. Gdy dodasz je we właściwym momencie, smak będzie idealny. Część 5. 80/20 w relacjach i energii. Zasada 80/20 dotyczy też ludzi, którymi się otaczamy. Kiedyś miałam wrażenie, że muszę utrzymywać kontakt ze wszystkimi, bo tak wypada, bo nie chcę nikogo urazić. A potem zauważyłam, że 80% mojego wsparcia, śmiechu i dobrych rozmów pochodzi od kilku bliskich osób. Zamiast rozdrabniać się na dziesiątki kontaktów, zaczęłam inwestować czas w te relacje, które naprawdę coś znaczą. Nie z obowiązku, z wyboru. To samo z energią. Kiedyś wstawałam i od razu sięgałam po telefon. Teraz pierwsze 20 minut dnia spędzam bez ekranu, na ciszy, herbacie, krótkim zapisie myśli. To niewielka zmiana, a daje mi 80% spokoju na resztę dnia. Część 6. 80/20 w żywieniu i sporcie. To może zabrzmieć zaskakująco, ale ta zasada działa też w zdrowiu. Przez długi czas miałam obsesję na punkcie idealnej diety. Wszystko musiało być zdrowe, zaplanowane i odmierzone. A gdy tylko zdarzyło mi się odstępstwo, pojawiała się frustracja i poczucie winy. Dopiero kiedy zastosowałam zasadę 80/20, wszystko się uprościło. 80% mojej diety stanowią zdrowe, naturalne posiłki, warzywa, dobre źródła białka, woda, a te 20% to kawa z pianką, ulubiona pizza w sobotę, kawałek czekolady bez wyrzutów. I wiesz co? To działa lepiej niż jakikolwiek rygor, bo wreszcie nie żyję w napięciu, że coś zepsułam, tylko w równowadze. Wystarczy, że część mojego czasu poświęcam na ruch, który lubię. Spacery, yoga, lekki trening. Czy zostaniesz po tym kulturystą? Raczej nie. Czy zamiast tego będziesz czuć się lepiej? Zdecydowanie tak. To daje 80% efektów. Więcej energii, lepszy sen, stabilny nastrój. Zasada 80/20 w zdrowiu to po prostu świadomość. Nie chodzi o perfekcję, tylko o rytm, który jesteś w stanie utrzymać przez lata. Część 7. Od kontroli do zaufania. Kiedy zaczynasz stosować zasadę 80/20, w pewnym momencie przychodzi lęk, bo robisz mniej, a świat dookoła wciąż krzyczy więcej, szybciej, lepiej. Pamiętam moment, gdy odmówiłam dużego projektu. Był lukratywny, ale wiedziałam, że odbierze mi spokój. Pierwsze dni były trudne. Miałam wrażenie, że popełniam błąd. Ale po tygodniu zrozumiałam, że ta decyzja uwolniła mi przestrzeń na coś, co naprawdę ma sens. Nie chodzi o to, by robić mniej dla zasady. Chodzi o to, by robić mniej z powodu sensu. Uwierz, że jeśli skupisz się na właściwych rzeczach, reszta poukłada się sama. Część 8. 80/20 w domu i finansach. Ta zasada działa też w bardzo przyziemnych sprawach. W domowych obowiązkach odkryłam, że 20% rzeczy odpowiada za większość bałaganu. Wystarczy, że regularnie ogarnę te kluczowe elementy. Szklanki na biurku, naczynia w zlewie, brudny blat w kuchni, ubrania na krześle, a 80% porządku utrzymuje się samo. W finansach zauważyłam, że większość moich nadprogramowych wydatków to rzeczy impulsywne. Te drobne przyjemności, które po zsumowaniu robiły dużą różnicę. Zaczęłam więc prowadzić zasadę odwrotną. Najpierw zapłać sobie, odkładaj choć 10%, zanim wydasz resztę. Efekt? Więcej oszczędności, ale przede wszystkim więcej spokoju. Zasada 80/20 to nie matematyka, to sposób życia. 20% Twoich działań przynosi 80% efektów. 20% Twoich relacji daje 80% szczęścia. 20% Twoich nawyków buduje większość Twojego samopoczucia. Reszta to tylko tło. Zrób dziś jedno, znajdź swoje 20%. Nie wszystko naraz. Po prostu wybierz te kilka rzeczy, które mają największe znaczenie i skup się na nich. Nie musisz biec szybciej. Wystarczy, że pójdziesz w dobrą stronę. Jeśli ten odcinek pomógł Ci złapać oddech, kliknij subskrypcję i zostaw lajka. To prosty sposób, by co tydzień wracać do treści, które przypominają, że spokój nie wymaga więcej, tylko mniej, ale lepiej. A jeśli chcesz dostać darmowy PDF z podsumowaniem, znajdziesz link w opisie filmu. To krótka pigułka wiedzy, którą możesz wdrożyć od razu po obejrzeniu. Bo każdy z nas może działać mniej, a osiągać więcej. Wystarczy zacząć od pierwszego 20%.